Witajcie, wikingowie. Ten film miał ukazać się w okresie około halloweenowym. Jednak praca stanęła nam na przeszkodzie. Zatem dzisiaj zajmiemy się potworami w filmach. Oczywiście każdy wskaże kilkadziesiąt filmów, w których bohaterowie muszą zmierzyć się z najpopularniejszymi zagrożeniami. Poltergeistami, zombiakami, diabłem czy psychopatycznymi zabójcami. Mimo to od czasu do czasu twórcy filmów grozy robią nieco większy research i raczą odbiorcę mniej oklepanymi potwornościami. Niniejszym zapraszamy na subiektywny ranking. Oto kilka z najciekawszych rodzajów potworów z horrorów. Nasz ranking otwierają japońskie duchy Onyo, w zachodniej kinematografii spopularyzowane głównie przez film Gora Verbinskiego The Ring i następującą po nim serię remake'ów azjatyckich horrorów. Termin Onyo oznacza dosłownie mściwego ducha i jest czymś w rodzaju japońskiego odpowiednika poltergeista. Pierwsze zapiski dotyczące wierzeń w Onyo pochodzą prawdopodobnie z VIII wieku. Często, choć nie zawsze, miały to być dusze skrzywdzonych lub tragicznie zmarłych kobiet, które nie mogąc zaznać spokoju po śmierci, mszczą się na żyjących za swoje krzywdy. W porównaniu z europejskimi poltergeistami, Onyo wydają się być potężniejsze i bardziej złowrogie, zdolne do rzucania straszliwych klątw, a nawet powodowania klęsk żywiołowych. Japońskie mściwe duchy są przeważnie przedstawiane w długich, białych szatach z białymi twarzami i długimi, nieuczesanymi, czarnymi włosami. Taki wizerunek Onyo wywodzi się z tradycyjnego japońskiego teatru kabuki i został chętnie zaadaptowany przez twórców horrorów. Krampus, kojarzony głównie z mroczną wersją Świętego Mikołaja, pojawił się na wielkim ekranie za sprawą horroru komediowego o tym samym tytule z 2015 roku. Historia tego stwora sięga prawdopodobnie czasów przedchrześcijańskich. Obecny w folklorze austriacko-bawarskim prawdopodobnie już w VI wieku naszej ery. Krampus wywodzi się z mitologii nordyckiej i mógł być wzorowany na synu bogini zaświatów, Hel. Przedstawiany jako rogaty stwór z kopytami, stanowił personifikację kary za złe uczynki. Szczególnie jako forma ludowej przestrogi dla niegrzecznych dzieci, które miało bić brzozowymi gałązkami, porywać do swojej kryjówki lub zjadać. Ciekawostką powiązaną z potworem jest organizowana co roku w Austrii tradycyjna parada przebierańców Krampuslauf. Dybuk, z hebrajskiego dosłownie przylgnięcie, to zły duch wywodzący się z żydowskiego folkloru. Miała to być dusza, która nie może odnaleźć spokoju po śmierci i szuka osoby żyjącej, by zawładnąć jej ciałem i wrócić w ten sposób do świata żywych. Wierzono, że opętanie przez dybuka zmienia osobowość nosiciela. Choć wiara w dybuki była obecna wśród Żydów już w epoce talmudycznej, sam termin pojawił się po raz pierwszy w XVI-wiecznych tekstach. Dybuk jest bohaterem takich horrorów jak Nienarodzony z 2009 czy Kronika Opętania z 2012. Ostatni z filmów oparty jest na historii skrzyni Dybuka, faktycznego przedmiotu rzekomo nawiedzonego przez złego ducha. Wendigo, przerażający potwór z filmu The Antlers, wywodzi się z wierzeń Indian z plemion Algonkinów. Jest to stwór mający do 8 metrów wysokości, ostre pazury i masywną budowę ciała. Według niektórych podań jest stworzony z lodu.
Co ciekawe, oryginalnie nie miał on rogów. Wizerunek znany z filmu to efekt wpływu popkultury. Wendigo miał powstawać z człowieka odrzuconego przez bliską osobę lub poprzez opętanie złego ducha. W obu przypadkach żywił się on ludzkim mięsem i wyrywał serca osobom jakkolwiek z nim powiązanym. Z postacią Wendigo powiązane są udokumentowane przypadki zaburzeń psychotycznych, które w skrajnym przypadku mogą prowadzić do zachowań kanibalistycznych. Zdaniem większości badaczy tego zjawiska, tak zwana psychoza Wendigo stanowi formę uwarunkowanej kulturowo psychozy paranoidalnej. Na pierwszym miejscu, jakżeby inaczej, istota wywodząca się z mitologii nordyckiej. W popkulturze Jotnowie są często kojarzeni z tak zwanymi lodowymi gigantami, choć jest to pewne uproszczenie, bo w różnych mitach i legendach miewali oni różne kształty i rozmiary. Do Jotunów można poniekąd zaliczyć pomiot Lokiego i Angerbody, olbrzymiego wilka Fenrira, czy węża Jormungandra. I z taką właśnie charakterystyką tych istot wiele wspólnego ma potwór z filmu Rytuał z 2017 roku. Pamiętna bestia z tego horroru miała być jeszcze jednym potomkiem Lokiego. I choć nie jest to żadna z postaci faktycznie obecnych w nordyckich mitach, jej wygląd trafnie oddaje charakter tych istot, tworząc zarazem jednego z najbardziej oryginalnych potworów w historii kina grozy. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia wkrótce. Skol.